Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam autostrady i drogi ekspresowe, jakie są doprowadzone lub będą doprowadzone w przyszłości do granic Polski oraz jakie są w tych miejscach drogi po drugiej stronie granicy. Polska graniczy z 7 krajami i do każdego z tych państw wybudowana lub planowana jest co najmniej jedna autostrada lub droga ekspresowa. Przyjąłem zasadę, że będę omawiał poszczególne drogi według wskazówek zegara. Zaczynamy w takim razie od północy. Polska po północnej stronie graniczy z Rosją. Jest to obwód kaliningradzki. W Polsce do obwodu kaliningradzkiego prowadzą następujące drogi krajowe. Droga nr 54, droga ekspresowa S22, droga krajowa nr 51 oraz droga krajowa nr 65. Jedyną drogą ekspresową jest S22, która zaczyna się na węźle Elbląg Wschód, gdzie łączy się z drogą ekspresową S7 z Warszawy do Gdańska. Koniec S22 jest na granicy z Rosją na przejściu granicznym Grzechotki. S22 jest jednojezdniową drogą ekspresową. Biegnie w śladzie planowanej jeszcze przez hitlerowskie Niemcy Berlinki, czyli trasy, która miała połączyć Berlin z Królewcem. Obecnie jest to Kaliningrad. Droga nie ma zbyt dużego natężenia ruchu. Wiadukty oraz nasypy są przygotowane pod drugą jezdnię, jednak uważam, że ona raczej nigdy nie powstanie. Jedynym miastem oprócz Elbląga wzdłuż S22 jest Braniewo. Przejście graniczne po polskiej stronie jest na razie sporo przewymiarowane. Na odcinku około 1 km są aż 3 pasy ruchu w stronę granicy, jednak jadąc ostatnio przez to przejście nie było na nim zupełnie nikogo. Możliwe jednak, że za jakiś czas ruch tu znacznie wzrośnie. Po stronie rosyjskiej droga nazywa się 27A002. Jest to kontynuacja planowanej Berlinki. Widać to dobrze na mapie, bo droga poza małymi wyjątkami biegnie z Elbląga do Kaliningradu, jakby była wytyczona wzdłuż linijki. Po stronie rosyjskiej droga wygląda bardzo podobnie jak i u nas. Również są wiadukty oraz widać starą drogę po prawej stronie. Jedyna różnica jest taka, że w Polsce są węzły drogowe, a w Rosji skrzyżowania jednopoziomowe. Przenosimy się na północny wschód. Tutaj Polska graniczy z Litwą. Do tej granicy od strony Polski dochodzą obecnie drogi krajowe nr 8 i 16. Wzdłuż drogi krajowej nr 8 budowana jest właśnie droga ekspresowa S61. Droga ta rozpocznie się na węźle koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie odbija na północny wschód od drogi ekspresowej S8. Przez Łomże, Ełk i Suwałki dotrze do granicy z Litwą w Budzisku. Następnie, już pod innym numerem drogi, będzie prowadziła dalej w kierunku Kowna oraz Łotwy, Estonii i Finlandii. W Polsce część S61 jest już udostępniona kierowcom. Pod koniec tego roku powinniśmy być już w stanie przejechać w całości bezkolizyjnie od Łomży przez Szczuczyn, Ełk, Suwałki aż do granicy z Litwą. Cała S61 będzie ukończona w roku 2024, jednak pod koniec 2023 ma być zapewniona przejezdność. Po wybudowaniu całej S61 droga międzynarodowa E67 nie będzie już poprowadzona przez Białystok, tylko właśnie przez Łomżę. Na Litwie Via Baltica oznaczona jest jako A5. Przejeżdżając granicę Polski z Litwą, na razie poruszamy się po drodze jednojezdniowej. Prace na odcinku od granicy polsko-litewskiej do Mariampola rozpoczną się w tym roku i mają potrwać do roku 2024. Od Mariampola do Kowna jest już wybudowana autostrada A5. Następnie Via Baltica jest poprowadzona przez autostradę A1 w stronę Kłajpedy. Po około 13 km odbija na północny wschód w stronę granicy z Łotwą. Na tym odcinku na razie nie dzieje się zupełnie nic. Droga, z tego co przeczytałem, ma zostać wybudowana w przekroju 2+1. Jak wyglądają dalsze odcinki w stronę Łotwy i Estonii? Jeśli będziecie uważali, że mam opowiedzieć cały przebieg Via Baltiki, napiszcie proszę w komentarzu. Przenosimy się na wschód kraju. Tutaj w części północnej jest granica z Białorusią. Obecnie do Białorusi prowadzą drogi krajowe nr 19, 65, 66, 68, 2 i 63. Z tych dróg w przyszłości dwie będą drogami najwyższych klas. W tym roku rozpocznie się budowa drogi S19.
W niedalekiej odległości od istniejącej drogi nr 19 będzie budowana S19 z Sokółki do granicy państwa w Kuźnicy. Termin oddania drogi to rok 2024. Natomiast od Sokółki do węzła Białystok-Zachód nie mamy jeszcze pewności co do przebiegu. W 2014 roku złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla S19 w nadkładającym bardzo dużo kilometrów przebiegu przez Korycin i Knyszyn, nazywanym ironicznie Wielką Obwodnicą Puszczy Knyszyńskiej. Następnie w 2016 roku decyzję zmieniono i rozpoczęto prace przygotowawcze dla wariantu po starodrożu, na który następnie udało się uzyskać decyzję środowiskową, lecz zostały od niej złożone odwołania. Więc nie ma na razie pewności, czy ten przebieg S19 się ostatecznie obroni. Otwarcie S19 to w najbardziej optymistycznym wariancie rok 2026. Obecnie przez przejście graniczne w Kuźnicy nie da się przejechać z racji konfliktu na granicy. Po białoruskiej stronie istnieje droga M6, która stanowi południowo-wschodnią obwodnicę Grodna. Jest drogą jednojezdniową ze skrzyżowaniami kolizyjnymi. Na wschodzie miasta łączy się z magistralą M6 łączącą Grodno z Mińskim. Jest to droga dwujezdniowa. Występują na niej i węzły drogowe, i skrzyżowania jednopoziomowe. Czyli droga podobna jest do naszej starej Gierkówki z Warszawy do Katowic. Przenosimy się na środek wschodniej granicy. Do wsi Kukuryki koło Terespola w przyszłości doprowadzona zostanie autostrada A2 od strony Warszawy. Jest to droga międzynarodowa E30, która prowadzi z Cork w Irlandii przez zachodnią i środkową Europę do Rosji. W Polsce A2 jest już wybudowana od granicy z Niemcami do Mińska Mazowieckiego. W tym roku zacznie się budowa od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej. Odcinek od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią w najbliższej przyszłości nie będzie budowany, opracowywany jest jedynie projekt budowlany. Po stronie białoruskiej istnieje droga M1 o przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu. Droga posiada węzły drogowe, ale też skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Więc podobnie jak droga M6 nie mogłaby się nazywać autostradą według naszych przepisów. Kolejny kraj, z którym graniczymy po stronie wschodniej, to Ukraina. Do Ukrainy prowadzą drogi krajowe nr 12, 74, 17, 94, A4, 28 i 84. Wzdłuż drogi krajowej nr 12 będzie budowana droga ekspresowa S12. W Polsce droga S12 docelowo ma prowadzić z Piotrkowa Trybunalskiego przez Radom, Puławy, Lublin, Chełm do granicy w Dorochusku. Wybudowany jest odcinek od Puław przez Lublin do miasta Piaski. Odcinek z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia posiada już decyzję środowiskową, jednak trwa rozpatrywanie odwołań. Z Radomia do Puław trwa postępowanie w sprawie wydania tej decyzji. Od Piask do granicy w Dorochusku również została wydana już decyzja środowiskowa i w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi, a prawdopodobny termin oddania to rok 2026. Natomiast na obwodnicy Chełma w tym roku rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do końca 2024 roku. Po stronie ukraińskiej droga nazywa się M07. Na odcinku około 23 km droga posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Nie ma na niej węzłów drogowych, tylko są skrzyżowania. Później staje się zwykłą drogą krajową, która prowadzi przez Kowel do Kijowa. Obecnie trwają prace polegające na dobudowie drugiej jezdni od miejsca, gdzie kończą się 2 pasy, do Kowla. Od Piask do Kijowa droga ma międzynarodowy numer E373. Kolejna droga ekspresowa, która docelowo zostanie doprowadzona do granicy z Ukrainą, to S17. Obecnie droga ekspresowa S17 jest już wybudowana od Warszawy przez Lublin do miasta Piaski. W zeszłym roku została otwarta jedna jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Druga jezdnia zostanie otwarta w tym roku. Na pozostałych odcinkach pomiędzy Zamościem a Hrebennem ogłoszono niedawno przetargi. Natomiast droga od miasta Piaski do Zamościa na 3 odcinkach ma wydaną decyzję środowiskową,
i jest tam opracowywana koncepcja programowa, a na 2 odcinkach trwa procedura wydawania nowej decyzji środowiskowej po tym, gdy pierwsza decyzja została uchylona. Ukończenie poszczególnych odcinków drogi S17 z Piask do Chrobennego na chwilę obecną planowane jest w latach 2026, 27 i 28. Po drugiej stronie granicy droga ma numer M09. Prowadzi z przejścia granicznego do Lwowa. W najbliższych latach po stronie ukraińskiej nic nie będzie z tą drogą wykonywane. Droga posiada na całej długości jedną jezdnię o 2 pasach ruchu. Wygląda jak typowa droga krajowa w Polsce. Droga z Warszawy do Lwowa stanowi drogę międzynarodową E372. Ostatnia z dróg klasy A i S do granicy z Ukrainą to autostrada A4, czyli droga międzynarodowa E40. Prowadzi ona z Francji przez Belgię, Niemcy, Ukrainę, Rosję, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan do Kazachstanu. Jest najdłuższą trasą europejską długości około 8,5 tysiąca km. Jednak trzeba zauważyć, że znaczna jej długość przebiega przez Azję. A4 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Jest to także, jak na razie, jedyna autostrada w Polsce, która prowadzi od jednej granicy do drugiej. Jakby kogoś mocno interesowała A4, to nagrałem kilka miesięcy temu film o niej, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Po stronie ukraińskiej istnieje jednojezdniowa droga M10, która prowadzi do Lwowa. Są plany budowy autostrady od granicy przez Lwów do Kijowa. Jednak na razie nie są znane przybliżone daty realizacji tego odcinka. Jedynie odcinek z Żytomierza do Kijowa długości około 140 km posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Są na nim i węzły drogowe i skrzyżowania jednopoziomowe. Druga część dla osób wspierających mój kanał będzie jutro, natomiast dla pozostałych za tydzień. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.